Capcom nie przestaje mnie zadziwiać. Po fuszerkach związanych ze Street Fighterem 5, kolekcją leniwych portów serii Resident Evil, wreszcie się otrząsnęli i postanowili odzyskać zaufanie graczy. Ostatnia seria wydawnicza firmy to pasmo nieprzerwanych sukcesów. Resident Evil 7, Monster Hunter World, Resident Evil 2 Remake i teraz Dante powraca w wielkim stylu po dziwnym wybryku, czyli reboocie o nazwie DMC, który mnie całkiem przypadł do gustu, choć ortodoksi kręcili nosem. Devil May Cry powraca na prawidłowe tory i goddammit, niesie ze sobą sporo dobroci. Ale po kolei. Historia jest całkiem niezła i wciąga, dzięki temu, że jest opowiedziana z 3 różnych perspektyw, których wątki się miejscami przenikają, a więc mamy historię Nero, który w wyniku pewnego incydentu traci swoją demoniczną rękę i od teraz przy pomocy dziewczyny Nico, która konstruuje mu mechaniczną łapę, jeżdżą vanem i walczą z demonami. Mamy historię Dante, który przyjmuje zlecenie od tajemniczego V oraz mamy samego V, który ma własny interes w całej historii. Nie chcę zdradzać za wiele, bo fabuła ma kilka twistów, choć jeden z nich jest szyty potężnymi niciami grubości lin okrętowych i łatwo się go domyślić już na początku. Niemniej powraca też kilka znajomych twarzy, Lady i Trish, które w zasadzie mają jeden cel – szczuć cycem i czasami gołym dupskiem. Historia wiąże wszystkie postacie i nawiązuje do przeszłości Dantego, także jeśli jesteś fanem serii, bez wątpienia odnajdziesz znajome wątki, do których gra czasami nawiązuje. Devil May Cry to przede wszystkim fantastycznie zaprojektowana walka. Z racji, że mamy 3 bohaterów, każdy z nich walczy trochę inaczej. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Nero posiada mechaniczną łapę i możliwość korzystania z linki, którą przyciąga pomniejszych wrogów. Oczywiście ma też miecz i pistolet. Samych rąk ma kilka do wyboru i każda oferuje inne umiejętności w walce. Przygotowanie odpowiedniego zestawu łap przed kolejną misją jest niezwykle istotne. Nero nie jest moim ulubionym bohaterem, choć z całej trójki jest gdzieś po środku. Sporą część początku gry spędzimy właśnie z nim, także lepiej się do niego przyzwyczaić. Drugi z kolei, V, to według mnie okrutny herbatnik, słabiutki dzidek, którego najmniej polubiłem. Tak, i wiem, że wygląda jak Kylo Ren. V nie walczy, tylko może co najwyżej machnąć laską, która zadaje tyle obrażeń, co rzucona w demona kulka papieru. Ale może za to przywoływać byty stworzone z cienia. Czarną panterę, która pełni w zasadzie rolę ataku wręcz i kruka, który zastępuje pistolet, strzelając kulami energii. Taktyka przy graniu V polega na tym, żeby trzymać się z dala i maszować jak szalony przyciski, aby zwierzaki pokonały przeciwników. Oczywiście mają one swoje kombosy i tak dalej, jednak warto wspomnieć, że one same nie potrafią zabić przeciwnika, tylko go odpowiednio zmiękczyć. Wtedy V może teleportować się w jego pobliże i zadać śmiertelny cios swoją laską. Po napełnieniu odpowiedniego paska może przywołać gigantycznego stwora zwanego Koszmar, który atakuje z brutalną siłą. Taktyka V w zasadzie jest żadna. Dużo tutaj uciekania, chowania się po kątach i szaleńczego walenia po guziorach. Sama postać jest też jakaś taka niefajna, przez co niezbyt lubiłem się w nią wcielać. Ostatnim jest oczywiście wymiatacz Dante, którego chyba zaprojektowano najlepiej. Gość się trochę postarzał, ale głos ma nadal młodzieżowy. Dante może używać szeregu broni, które zdobywa z czasem. Podstawowym orężem jest jednak miecz wymienny na rękawicę Balrog znaną z 4. części. Potem dojdzie trochę innych broni, w tym walczenie motorem. Wiem, że brzmi to idiotycznie, ale Dante używa 2 części motoru jak maczug. Dodatkowo ma możliwość wybrania jednego z 4 stylów walki, które posiadają swoje ataki specjalne. Styl możemy wymieniać w każdej chwili, nie tracąc licznika combo. Sama walka to połączenie walki na bliski dystans i zadawania dużych obrażeń i strzelania z pistoletów, które może za dużo energii nie zabierają, ale podtrzymują licznik combo. Naszym celem obok pokonania wszystkich jest zyskanie jak najlepszej oceny w walce, najlepiej na Triple S, co jest niezwykle trudne. Każde obrażenie od przeciwnika obniża naszą ocenę, jednak go nie do końca zeruje. No, chyba że będą walić w nas jak w bęben. Wtedy musimy rangę budować od początku. Im ładniejszy z tym walki, tym
tym ranga napełnia się szybciej, a połączenie miecza i pistoletów pozwala na przykład wybić przeciwnika do góry, a następnie podtrzymywać go w powietrzu przy użyciu pistoletów. Technik jest sporo, do tego dochodzą różne komba i ciosy specjalne, które kupujemy za czerwone orby. Ciosów jest sporo i pod koniec gry, gdy Dante zaczyna swój morderczy taniec, często w zasadzie nie widać, co się dzieje. Gra do tego jest niezwykle szybka i dynamiczna, także opanowanie walki i podstawowych kombosów powinniśmy ogarnąć jak najszybciej. Przed nami 20 poziomów nazwanych tutaj misjami. Przed każdą z nich możemy się dozbroić, wybierając odpowiedni oręż, jak i zakupić komba, energię czy dodatkowe łapy dla Nero. I tutaj mój pierwszy zarzut. Gra zaczyna się potężnym uderzeniem fantastycznie zaprojektowanych, obszernych poziomów. Pierwszy pojedynek z imponującym wielkością Goliatem to klasa sama w sobie. Niestety potem gra mocno wytraca tempo. Fajne otoczenie zniszczonego miasta zamieniamy na podziemne groty, które w zasadzie wyglądają cały czas tak samo. Również bossowie nie robią już tak dużego wrażenia, a i pojedynki z nimi przestają obfitować w niespodzianki, jak było przy Goliacie. I w zasadzie do końca gry już epicko nie będzie, przynajmniej nie tak jak na początku. Naprzeciw nam staje pomiot piekielny, choć od razu zaznaczę, że pomimo, że design przeciwników stoi na bardzo wysokim poziomie, to zazwyczaj to wariacje na temat demonów z poprzednich części. Jasne, pojawi się kilka nowych, jednak nie ma co oczekiwać na zbyt duże zróżnicowanie. Po ukończeniu misji dostajemy ocenę naszej walki od D do SSS. Ta ostatnia wymaga niezłej zręczności i opanowania. Mnie przyznam, że sztuka zdobycia SSS ani razu się nie udała. Gra też jest dość krótka, ale ma ogromne pokłady replayability, aby podbić rangi, zyskać więcej punktów czy dopakować na maksa postać. Devil May Cry 5 jest też łatwiejsza niż poprzednie części, z wyłączeniem DMC. Także legendarnego poziomu trudności znanego z trzeciej części tutaj nie uświadczymy. Od razu protip ode mnie, nie grajcie na poziomie człowiek, jest łatwo, za łatwo. Pół gry na nim grałem, bo wybiłem sobie palec i powiem wam, że to jest poziom dla totalnych lajkoników w tej materii. Po przejściu gry odblokowują się 2 kolejne poziomy trudności i tutaj już śmierć będzie często zaglądała nam w oczy, ale nie tak wściekle jak w Devil May Cry 3. Z graficznej strony DMC5 prezentuje się wspaniale, napędzana silnikiem Re-Engine w 4K w 60 fps. Postacie to klasa sama w sobie. Wystarczy spojrzeć, jak świetnie zanimowano włosy Dante, czy zawiesić bezmyślnie wzrok na uroczej Nico, aby docenić kunszt oprawy. Już Resident Evil 2 Remake pokazał, co można wycisnąć z silnika, ale DMC dorzuca do tego niesamowitą dynamikę i szybkość. Przy czym gra nie zwalnia ani nie chrupie, trzymając niemal cały czas stałe 60 ramek na Xbox One X. Do tego dochodzą fantastycznie wyreżyserowane, odjechane cutscenki. Pierwszy film, który pokazuje w zwolnionym tempie walkę Nero, to małe dzieło sztuki. Wszystkie filmy oczywiście generowane są w czasie rzeczywistym i robią spore wrażenie. Choć zdarzyło mi się raz czy dwa zaciskać zęby od okrutnego cringe'u. Niestety dla niektórych cutscenek jest dużo. Bardzo dużo. Czasami w jednej misji, która trwa kilkadziesiąt minut, może być ich aż 8. Mnie to nie przeszkadzało, jednak trzeba być przygotowanym na to, że 1/3 czasu spędzonego z grą to oglądanie filmów. Choć jeszcze raz podkreślę, bardzo wysokiej jakości. Pochwalić muszę fizykę, choć w grze jej za dużo nie uświadczymy, to fajnie wygląda na przykład walka w bibliotece, gdzie każda z książek jest osobno liczonym obiektem, a tych są setki, jeśli nie tysiące. Szkoda, że tak rzadko mamy okazję podziwiać tego typu elementy. Natomiast doczepić się muszę do kamery, choć sterujemy nią sami, bardzo często, szczególnie w ciasnych pomieszczeniach, potrafi wariować. Jest to dość irytujące, bo nabijasz sobie rangę i licznik combo i nagle kamera tak się ustawi, że walczysz na ślepo w nadziei, że ktoś cię nie trafi, a jest to niestety nadzieja płonna. Inna sprawa, że ferie barw, iskier, różnego rodzaju cząsteczek często zasłaniają całe pole widzenia, więc ponownie w tych momentach nie masz kontroli nad polem walki i polegasz w dużej mierze na szczęściu. Devil May Cry 5 powrócił w wielkim stylu. Fani będą zadowoleni, bo fabuła łączy się z poprzednimi częściami, pojawia się sporo znajomych postaci, no i Dante. Nareszcie jest siwy, a nie czarny emoludek wyciągnięty z gimbazy. System walki, choć zmieniony, mnie przypadł do gustu. Szeroki wachlarz oręża, jak i kombosów daje spore pole do popisu w trakcie walki. W połączeniu z wysoką responsywnością bohatera, każda z nich przypomina śmiercionośny, efektowny taniec. Kilka rzeczy można
można było zrobić lepiej, na przykład bardziej popracować nad tempem rozgrywki i dać więcej możliwości silnikowi do pokazania wypasionych dużych przestrzeni, na których toczy się walka, jak przy pojedynku z Goliatem. Również nie wszyscy bohaterowie dotrzymują kroku Dante. O ile Nero jeszcze można polubić, to Vi okazuje się strasznym ciulasem, a walka oparta na przyzywaniu zwierzaków jest jakaś taka banalna i mało interesująca. Całe szczęście wszystko ratuje Dante, którego opracowano zdecydowanie najlepiej. Jeśli lubisz dynamiczne siekaniny w świetnej oprawie, DMC5 jest dla Ciebie, choć od razu dodam, że jest to slasher i tylko slasher. Nie oczekuj nic ponadto. Fani na pewno będą zadowoleni, ale i nowi gracze wejdą w temat bez problemu, czerpiąc przyjemność z dobrego systemu walki. Dante powrócił, mam nadzieję, że na dłużej i że jeszcze nie raz usłyszymy, jak diabeł zapłakał.